Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o niemieckiej polityce migracyjnej. Co tak naprawdę dzieje się na naszej granicy i jak to widać ze strony Niemiec i w ogóle co się dzieje w Niemczech, jaką politykę prowadzi nowy niemiecki rząd. Za chwilę zaczynamy rozmowę, ale najpierw ważne ogłoszenie. Dla 10 słuchaczy Układu Otwartego mamy 10 miejsc w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności. Możecie Państwo aplikować. Konkurs dla Państwa trwa do końca lipca. Krok pierwszy to trzeba napisać pół kartki albo jedną kartkę z propozycjami 3 strategicznych rzeczy, w których prezydent pochodzący z jednego obozu, nowy polski prezydent przyszły i polski rząd pochodzący z drugiego obozu powinni się zgadzać. Jakie Państwa zdaniem są 3 strategiczne rzeczy, w których władze Polski pochodzące z różnych obozów powinny się porozumieć? Wszystkie informacje dotyczące szkoły i adres mailowy, na który możecie Państwo to wysłać, znajdziecie pod nagraniem. Serdecznie zapraszam, a teraz rozmowa. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Anna Kwiatkowska, szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich i współautorka legendarnego podcastu Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania. Dziękuję bardzo, bardzo miłe powitanie. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że jesteś, Aniu. Dziękuję Ci za to i dziękuję też, że ostatnio miałeś wykład w Szkole Przywództwa razem z Markiem. Mówiliście o Niemcach. Fantastyczni ludzie. Rozwijającym się, tak, i mam nadzieję, że w następnej edycji też możemy na Was liczyć. Tak, może. Bardzo się cieszę. Wielkie zamieszanie wokół granicy. Polska od wczoraj, bo nagrywamy tę rozmowę w środę, we wtorek premier podjął decyzję polski premier o wprowadzeniu kontroli na granicy z Niemcami, także z Litwą, ale mówimy o Niemczech. Jak ta cała historia wygląda ze strony niemieckiej? Czy niemiecka polityka migracyjna się zmieniła? Czy Niemcy rzeczywiście zaczynają wypychać nielegalnych migrantów z siebie? Jaka jest skala tego zjawiska? Po stronie niemieckiej jest konstans, w tym sensie, że ta wczorajsza decyzja nie wywołała, przynajmniej medialnie, tak, jakiegoś wielkiego halo. Nie jest tak, że wszyscy o tym piszą. A też dlatego oczywiście, że Niemcy mają inne zadania teraz, tak? Otrząsnęli się już po wyborach, naprawdę już zaczyna działać normalnie rząd. Dzisiaj jest bardzo ważny komitet taki wszystkich partii wchodzących w skład rządu, coś bardziej jeszcze niż posiedzenie gabinetu. Mnóstwo rzeczy do obróbki, że tak powiem. Wielkie sprawy budżetowe, obrony, polityki zagranicznej i tak dalej. W tym mamy politykę migracyjną, bo rzeczywiście było tak i jest tak, że ta polityka migracyjna, a nawet kryzys migracyjny w Niemczech, to jest top temat i z tym szedł Merz do wyborów. Tak. On miał plan odzyskania sterowności, jak to on mówił, przez państwo niemieckie i doprowadzenia do tego, żeby zażegnać 2 kryzysy. Właśnie kryzys migracyjny i kryzys gospodarczy. I uznał, że jak jemu to się uda, to odzyska właśnie państwo sterowność, ludzie będą myśleli, że państwo jest sprawcze, AfD przestanie rosnąć, bo to jest główny problem w ogóle partii głównego nurtu na scenie politycznej Niemiec, ale chadeków zwłaszcza. I muszę powiedzieć, że ten plan na razie idzie tak, jak Merz sobie zażyczył. To znaczy, że rzeczywiście to, co zaplanował przed wyborami czy w kampanii wyborczej, że będzie znaczne zaostrzenie polityki migracyjnej. Pamiętasz, była wielka awantura przed samymi wyborami o to, że on jedną uchwałę aprobował też prawo, czyli ustawę, przegłosować głosami z AfD. Tak. Uchwałę mu się udało, prawo mu się nie udało. Wszystko dotyczyło migracji. Jak popatrzysz na słupki poparcia, to masz teraz 7 punktów procentowych różnicy na niekorzyść AfD, a jeszcze mieliśmy niedawno AfD przez kilka tygodni, nawet może i 2 miesiące, najsilniejszą partią w Niemczech.
Więc to, co on robi, a robi on to, to znaczy w dwóch aspektach. Kontynuuje pracę rządu Scholza, już który ogarniał się powoli ze sprawami migracji i wprowadza nowe obostrzenia. Czy on próbuje jakby zabrać elektorat swój po prawej stronie? I na razie mu się to udaje. Czyli szkoła Jarosława Kaczyńskiego. Zjadać przystawki po prawej Bardzo stronie. możliwe, Dojść do ściany i nikogo wiesz, nie mieć. Tak, znaczy to jest naprawdę duży problem z tym AfD, tak? I jeżeli masz newsy z Niemiec we wszystkich gazetach, od brytyjskich po polskie, rosyjskie i tak dalej, i w Stanach Zjednoczonych, że AfD, niektórych to cieszy, niektórych oczywiście martwi, i to wszędzie, i w Stanach, i w Rosji, że AfD jest na pierwszym miejscu, no to u nas to akurat nie za dobrze brzmi. I tam ta polityka polegająca na tym, że już Scholz podpisywał jakieś umowy z państwami trzecimi, że zamieniali tę gotówkę, którą się dawało tym azylantom, migrantom, bo to były mieszane grupy, zamieniało się na karty, że się rozbudowało centra deportacyjne, że to i tamto. No, generalnie wysyłało się, i to było najważniejsze, sygnał poza Europę z tych państw, które wysyłają, czy z których raczej ludzie pochodzą i przyjeżdżają do Niemiec, że to już nie będzie takie łatwe. To zadziałało. A on zrobił jeszcze jedną rzecz, Merz, tak zresztą jak obiecał, po wprowadzeniu, po objęciu urzędu, powiedział, że nawet łamiąc prawo europejskie, nawet łamiąc prawo wewnętrzne niemieckie, on nie będzie słuchał tego zaczarowanego słowa azyl. I będzie, nawet jeżeli ktoś przyjdzie na granicę niemiecką i powie, że chce złożyć wniosek azylowy, to on nie będzie w każdym przypadku tego słuchał. Taką dyspozycję dostały służby graniczne, że... I stąd decyzję o wypychaniu tych ludzi, czy przewożeniu tych migrantów na granicę kraju, z którego przyjechały, czy w naszym przypadku z Polski? To też, to znaczy chcę powiedzieć, że ta presja na granicę niemiecką się zmniejsza z tych wszystkich powodów, które powiedziałam. Głównie chodzi o to wysłanie tego hasła, plus i naprawdę wniosków azylowych mamy o połowę mniej, tak? Były takie, rozmawialiśmy wielokrotnie, były takie momenty parę lat temu, że oni mieli 1000 wniosków azylowych dziennie. Tak? A teraz mają, nie wiem, tam za ostatni rok było 50 coś tam, 4 czy 5 tysięcy. Znaczy jest naprawdę dużo mniejsza ta presja. To jest też presja dzięki nam mniejsza. To znaczy ta presja jest dlatego, że my chronimy ten sztuczny szlak migracyjny przez Białoruś. To jest Meloni jeżdżąca po całej Europie, znaczy poza Europą i mówiąca, że będzie podpisywać umowy z tymi krajami, które tam ewentualnie miałyby się zaopiekować tymi migrantami. To jest to, że w Syrii się sytuacja, nie wiem jak to powiedzieć, ustabilizowała. No w każdym razie ludzie aż tak masowo nie uciekają z Syrii. To jest inna sytuacja w Afganistanie i tak dalej, i tak dalej. Z Turcji też mamy dużo mniej wniosków azylowych. Nie wiem, czy to jest jakieś dogadanie się Merza z Erdoğanem, ale też dużo mniej. Więc ta presja w ogóle jest mniejsza, więc to dlatego, ale też dlatego, że rzeczywiście rozniosło się już, a rozniesie się jeszcze bardziej, że niemieccy pogranicznicy nie reagują tak jak do tej pory na hasło azyl. Mówią, dobrze, proszę tu formularz, pan wypełnia, pan wjeżdża do Niemiec, zostaje pan umieszczony w ośrodku. Ja widzę na oko i z tego, co pan mówi, że panu się ten azyl w życiu nie należy, ale na czas rozpatrzenia wniosku zostaje pan na terenie Niemiec i jakoś to procedujemy. Potem oczywiście wchodzą sądy, adwokaci niemieccy, różne grupy wspierające uchodźców, migrantów. I to przedłużasz tak długo ten proces, że ten człowiek w zasadzie albo zostaje rzeczywiście w Niemczech, albo na pobycie tolerowanym, albo jakimś, generalnie manipuluje się teraz tym bardzo często i tego już nie ma. To znaczy Niemcy postanowili, że tego nie będzie. Do tego stopnia, że zdaje się, że jest tak, że pogranicznicy niemieccy tak manipulują wypowiedzią czy zeznaniem tego kogoś, kto składa wniosek, żeby padło tam hasło praca na przykład. Ja rozumiem, że pan chce mieć wniosek azylowy, ale pewnie będzie pan chciał też się sam utrzymać i pracować. Człowiek mówi, no oczywiście kiedyś tak, będę chciał pracować. Na co on mówi, praca, to niestety, to azyl się panu nie należy. I w związku z tym można go odesłać.
odesłać, to znaczy tak, albo go nie wpuszczasz w ogóle przez granicę, bo ten wywiad się przeprowadza z nim już na granicy, Jeśli jest kontrolowany. jeśli jest kontrolowany. Dlatego Niemcy wprowadzili na wszystkich swoich granicach kontrole mobilne, stałe czasowe, jakby to nie brzmiało, ale rzeczywiście kontrolują wszystkie swoje granice. Przypominam, że kontrolują te granice z Austrią od 2015 roku, non-stop przedłużając, bo to trzeba notyfikować w Komisji Europejskiej, dostać zgodę i tak dalej. Wielka była awantura u nas. To był chyba październik 2023, jak wprowadzili na granicach z Polską, Czechami, swoimi sąsiadami z tej strony i w 2024 też na tych zachodnich granicach, czyli i Francja i tam... A co, wszystkie... każdy, kto przyjeżdża teraz jest Nie, zatrzymywany? znaczy to jest wyrywkowe. Znaczy są po pierwsze mobilne te granice, więc ja na przykład wielokrotnie w delegację przejeżdżałam tak, że nie było nic, znaczy... Zero kontroli. Samochodem też? Samochodem też. A było tak, że jest zwiększona obsada ewidentnie w pociągach, to też widzę. Ale było czasem tak, że się stało i godzinę, bo oni akurat w tym miejscu zaczynają kontrolować. Trochę to jest tak na wygląd. Jesteś młodym mężczyzną, sam w samochodzie, no to może kogoś przewozisz, będziemy cię kontrolować. Nie mówiąc już o takim, typowaniu po kolorze skóry i tak dalej. To też takie rzeczy są podnoszone w debacie niemieckiej, że to jest wbrew prawu i tak dalej. Więc to po pierwsze, tak na każdej granicy tak robią, ale ten problem, który my mamy, no bo oni nie wpuszczają. Okej. Jak wprowadzili w te kontrolę z nami, no to właśnie mówiłam publicznie o tym, że jeżeli pomyślisz ten proces do końca, no to jak to będzie teraz ten pogranicznik nasz i pogranicznik ich, powiedzmy, że stoi tutaj u nas ktoś, akurat, nie wiem, też były jakieś mistrzostwa, też coś się działo i są kontrole, prawda? Stoi. No tak, Przynajmniej ma stać. wczoraj, tak. No i co, będziemy się tak pushbackować, to znaczy nawzajem? Jak to będzie? A jest jakiś pomysł na to? No to teraz podobno jest, ale generalnie to już była trudność. Tak. Znaczy, bo on mówi, nie wjeżdżasz, on nie przekracza granicy z Niemcami i niech sobie robi A u nas, jeśli co go chce. złapano 15 km za Ale granicą, właśnie, to to jest ten problem u nas. To znaczy, nasz problem był taki z Niemcami, że oni, o ile to jeszcze możemy uznać, bo tam jest prawo oczywiście, że nie wpuszczają go, więc my się musimy coś z nim zrobić, z takim człowiekiem, który mówi, że chce azyl albo że cokolwiek chce zostać u nas, to my też mamy na to prawo, tak? Trzeba go, nie wiem, przewieźć do jakiegoś ośrodka. On oczywiście nie chce zostać w Polsce najczęściej, ani w Bułgarii, ani, nie wiem, w Rumunii, tylko chce do Niemiec, ale nieważne, przekroczył Dublin, to rozporządzenie Dublin 3 mówi, że jeśli on przekroczył granicę Unii Europejskiej w danym kraju, to ten kraj ma obowiązek zaopiekować się nim w jakiś sposób. No ale ten problem nasz jest taki, że to odsyłanie z granicy, czy niewpuszczanie do Niemiec, Niemcy sobie rozszerzyli na pas 30 kilometrów. Rozumiesz? Czyli granicę masz na pasie 30 kilometrów, gdzie oni mogą sobie kontrolować. I stąd się brały te samochody. Stąd się z to ludźmi, brało. których się Dlatego, wysadza. że on deportować go może za naszą zgodą, odesłać. I to myśmy robili razem. To znaczy oni mówili, że złapali, tam musiała być zgoda, Straż Graniczna odbierała, lege artis, wszystko. Ale są czasem takie sytuacje, że pogranicznik uważa, że to jest nadal granica, pas graniczny jest nadal granicą, więc on go nie deportuje, tej procedury nie ma, tylko on go odsyła, tak jakby go nie wpuszczał do siebie, tak? I wtedy, jeśli masz za sobą las, rzekę, coś, co ci przeszkadza, jest przeszkodą fizyczną w odesłaniu, czyli tak naprawdę pushbackowaniu go, tak? No to ty go masz prawo wsadzić w busik i odesłać przez granicę na to miejsce jakby, które wydaje ci się już bezpieczne, tak jakbyś go odsyłał z granicy, czyli co do jeszcze Polski. można zrozumieć. No ale my się na to nie godzimy, tak? I teraz
kwestia, tu jest Znaczy, bardzo... do tej pory było tak, żeśmy nie reagowali na to, zdaje się. Znaczy, bo i dopóki to było odesłanie za naszą zgodą, czyli de facto deportacja, albo na poziomie tego Dublina, Ja rozumiem, że to nie było okej. za zgodą, tylko po prostu przewożono i wysadzano tych ludzi. Były takie, że normalnie za zgodą straży, no bo to było już odesłanie, znaczy to była deportacja, tak jakbyś już wiesz, nie z granicy go odsyłał, tylko to już były papiery obrabiane z nimi. I co się wtedy działo z tym I wtedy człowiekiem? on był jakby pod opiekę Straży Granicznej Polskiej przekazywany, ale to mówię, to I co było, Straż Graniczna Polska no z tym powinna z nim coś zrobić, to znaczy najchętniej go odesłać do jakiegoś ośrodka deportacyjnego, gdzie jego wniosek będzie rozpatrywany i A dalej. nie byśmy go odesłać do miejsc, do zagrańcy, z którą Dlatego też przekroczył? z Unią, no bo jak zobaczysz z tego wniosku, że on przekroczył granicę z innym państwem Unii, Włochami, Litwą, Łotwą, to masz prawo zrobić to samo. Czyli to do jest- Włoch. Ale na jak przykład. przyjechał z Białorusi, No to musimy go trzymać? to jeżeli on jest już na granicy, znaczy już jest na twoim terenie, no to tak. Znaczy i teraz możesz oczywiście, nie musisz go zatrzymywać. Znaczy twoim prawem jest zbadanie, czy on w ogóle ma prawo do azylu, tak? I jak nie ma prawa do azylu, to go teraz odeślij do kraju, skąd on jest. No i teraz problem jest taki, kraj nie chce go przyjąć, on nie podaje prawdziwego kraju i prawdziwych danych, więc nie masz go gdzie wysłać. To jest ten problem, który mieli Niemcy i, że tak powiem, przesuwają go coraz bardziej poza swoje granice. Zamysł niemiecki jest generalnie niezły. To znaczy tak, wysyłasz sygnał, że nie, my już nie, my Niemcy nie przyjmujemy, nie ma Willkommenskultur. Wszyscy, którzy jedziecie, Ale to ta Willkommenskultur była przez Była. wiele lat i ciągle Dokładnie. działa, działa słabiej, ale jeszcze działa. No ciągle mówi, że było ile? 50 000? 50 000. Nie, no tak, ale to dlatego ci wszyscy socjaldemokraci zieloni mówią, że źle robicie, my obywatele Niemiec źle robimy i rządzie, w którym zresztą są socjaldemokraci, źle robisz, bo łamiesz prawo wewnętrzne, bo musisz udzielić azylu, albo rozpatrzyć wniosek, nadal tak jest, i łamiesz i wprowadzasz chaos na granicach i będziesz miał problemy ze swoimi sąsiadami. Natomiast rząd niemiecki, słowami Merza i Dobrinta, czyli tych szefa MSW, mówi, nie, my chcemy wysłać taki sygnał i to musimy poczekać na to, ale to on dojdzie. Do tej pory przerzucamy ciężar na sąsiadów i to jest to, na co my się wściekamy, ale też musimy jakby doprowadzić do sytuacji, w której ci ludzie będą wiedzieli, że akurat nie w Niemczech będą, jeżeli dostaną azyl, to nie będą w Niemczech spędzać tego azylu. Więc znaczy, powiem ci tak, wszyscy mają z nimi problem, wszyscy sąsiedzi, tylko i są skargi od samorządów i pogranicza całego francuskiego. I Szwajcarzy, Liechtenstein czy Luksemburg, przepraszam, zaskarżył ich do Komisji Europejskiej. My mamy... Widzisz, co się dzieje, tak? Czyli Niemców, tak. Prowadziliśmy kontrolę. Natomiast rząd polski i w ogóle wszystkie rządy sąsiadujące z Niemcami są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jak ja rozmawiam ze społecznościami na naszej granicy, jest taki pan Jakub Woliński, który zaskarżył rząd Niemiec. Jakbyś mógł z nim przeprowadzić wywiad, to by było to bardzo ciekawe, bo to jest przedstawiciel właśnie pogranicza. Mieszka, pracuje, żyje na pograniczu i w tym kraju. To on mówi, że źle robimy. I mówi, ja zaskarżyłem rząd niemiecki do sądów o to, że on łamie prawo i znaczy doprowadzi do zniesienia strefy Schengen, która jest naszym jakby dorobkiem, tak? Ale też w innych punktach łamie to prawo. I teraz moim pomysłem na tego Jakuba Wolińskiego, ale też, mówię, tej społeczności, jest to, żeby nie utrudniać całym tym ludziom, którzy tam mieszkają i żyją, i pracy, i życia, tylko żeby doprowadzić do tego, żeby Niemcy znieśli te kontrole. A co my robimy? My wprowadzamy kontrolę. On ma inne pomysły, żeby ich skarżyć właśnie przez sądy, przez komisje, przez nawet trybunały europejskie, tak? I że to jest droga dużo dłuższa, ale ostatecznie dużo będzie skuteczniejsza. Natomiast z drugiej strony, ja to rozumiem, ale rząd polski i inne rządy na granicy z Niemcami muszą
czy zabiegać o to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, tak? Bo nie masz jakiejś takiej definicji bezpieczeństwa. Co to jest bezpieczeństwo? Możesz mówić o poczuciu bezpieczeństwa, tak? Czy ty się czujesz bezpieczny? No więc jeśli ludzie masowo mówią, że nie czują się bezpieczni, to się zainteresuj, rządzie, wszelkich sąsiadów niemieckich, polityką informacyjną, bo wcale sytuacja na pograniczu nie jest straszna. Naprawdę, tam nie dzieją się te straszne rzeczy, które są w tych mediach społecznościowych pokazywane, więc zainteresuj Ale się jak się dezinformacją. jak jest coś pokazywane, no to są obrazki najczęściej prawdziwe, nie? No wiesz, Tylko, że może to jest... akurat teraz to nie możesz mówić, że one są prawdziwe czy nieprawdziwe, ale w tym wypadku to one nie były nieprawdziwe. Natomiast to nie jest masowa jasne, skala. Można Tam nie pokazać ma- jeden obrazek, który Dokładnie. I jest prawdą z godziny wiesz, jaki 14:30, ale to nie hype znaczy, że tak się można dzieje zrobić? cały czas. Znaczy, Jasne. tam masz po prostu przekaz, że tysiące ludzi do nas wchodzą, krążą po ulicach. Wiesz, no zaraz będzie sytuacja z... Nie wiadomo co, więc Jasne. trzeba się zająć dezinformacją, bo ona jest, bo tam, mówię, to jest prawda, ziarno prawdy w tym jest, ale to nie jest skala, która Jasne. wprowadza w dygot wszystkich, wiesz, ludzi, a poza tym rzeczywiście, no zainteresuj się rządzie wszystkich sąsiadów, francuski, niemiecki, niemiecki akurat, dobra, polski, czeski, żeby ludziom zapewnić bezpieczeństwo, no i rząd widocznie nasz uznał, że jak ma na wadze to dobro społeczności pogranicza, a poczucie bezpieczeństwa szerzej rozumiane polskie, no to zaopiekuje się tymi obywatelami, których jest więcej, no i wprowadzi te kontrole, żeby ukrócić na przykład te takie niby odsyłanie z granicy, czyli niby nie wpuszczanie na teren Niemiec, które jest de facto deportacją nieuzgodnioną ze stroną No, polską. ale dobrze. I co Tylko teraz ci powiem będzie? jedną rzecz. Wszyscy tak mają. To znaczy i Francuzi, i Szwajcarzy i tak dalej, bo słyszę to i czytam o tym. Tylko, że tam jest jakoś tak, że spotykają się na przykład ministrowie. 25 czerwca było takie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Francji i Niemiec i oni uzgadniają, że to jest trudna sytuacja, dla Francji też, ale i dla Niemiec oczywiście też, ale oni muszą wszyscy wysłać ten sygnał na zewnątrz, będą mieli wspólne kontrole, wspólnie będą pogranicznicy jeździć, wspólnie będą załatwiać te papiery i tak dalej. Czy to jest możliwe? Szwajcarzy też coś takiego zrobili. Czy to jest możliwe w naszych warunkach, żeby powiedzieć, że teraz my razem będziemy wszystko zrobić, nie usłyszy robić funkcjonariusze wspólnie i nie usłyszysz, że to jest tam, nie wiem, jakaś proniemiecki rząd, który będzie teraz, nie wiem, załatwiał niemieckie problemy naszym kosztem i tak dalej, no to ja wątpię. Natomiast jakieś współdziałanie w tej sferze zdałoby się wprowadzić, no bo mówię ci, najważniejsze, jak popatrzysz na ten duży obrazek, jest wysłać ten sygnał. Tak, ale jest tak, no my musimy też to jasno powiedzieć. Ja też nie podoba mi się bardzo ta narracja, że to niemiecka agentura w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tak, że to Niemcy spowodowały ten problem. To Niemcy prowadziły tą kulturę Willkommen, Refugees Welcome i tak dalej. To Angela Merkel robiła to, co robiła. No a teraz mają problem, no i jakby przerzucają koszty na kogoś innego. To metoda nie tylko w tym przypadku stosowana przez naszego zachodniego sąsiada. W związku z tym, no też nie możemy oczekiwać, że polskie społeczeństwo powie, nie, no my rozumiemy, macie teraz problemy, to my wam tutaj pomożemy. Tak? Zwłaszcza, że mówimy o państwie, które jest bardziej zamożne, ma więcej środków i więcej narzędzi. Więc, że tak powiem, ta wściekłość, żeby nie użyć innego słowa, dużej części polskiego społeczeństwa jest w pełni zrozumiała. Absolutnie. To znaczy, ja mam pretensje tylko o tej dezinformacji, że to jest jakaś masowa skala, ale oczywiście, że tak, że nie pierwszy raz, bo mieliśmy tak przy wyłączeniu choćby bloków atomowych tam po Fukushimie, Tak. rozregulowano nam sieć energetyczną, bo akurat uznano, że teraz będziemy wyłączać, bo 5000 dalej była katastrofa wielka się zdarzyła w elektrowni jądrowej. To są inne tego typu rzeczy, że przerzucamy i czyimś kosztem rozwiązujemy te problemy. Kwestia długów. Tak, długi. Niemcy o tym wiedzą. No, kwestia Ukrainy i wojny z Rosją, tak? Ale Niemcy o tym wiedzą i na przykład pani Merkel, to mnie bawi. Ona teraz występuje, ona się teraz nagle spotyka z uchodźcami w Niemczech i z migrantami. Emerytka pani
pani była kanclerz, mówi, że to, co robi rząd Merca jest straszne i że to w ogóle jest, łamie prawo, niedobrze robi, to się wszystko odbije. Czyli ma ten mainstream taki, w sensie zieloni, socjaldemokraci i pani Merkel, masz rację, znaczy mówią... Ona zdaje się była z partii CDU. CDU, jak najbardziej, ale ona uważała, że do tej pory, zresztą jak czytasz jej biografię, że wszystko zrobiła dobrze. No tak. I o ile ja mogę zrozumieć... Najlepiej zrobiła super profesjonalnie Nord Stream 1 i Nord Stream 2. To prawda, ale Bardzo dobrze działało. ale za migrację też nie chce przeprosić, tak? To znaczy nie uważa, żeby miała za co przepraszać. A o ile ja mogę jej przyznać po wielkich dywagacjach i rozkminie rację, że był taki moment, w którym ona musiała, zresztą no w zasadzie też muszę, bo Niemcy zaniechały prośby o pomoc od Włoch i Grecji jeszcze w 2012 roku. I przez to zaniechanie stało się to, co się stało w 2015 roku, kiedy był na ostro ten kryzys migracyjny. Prośby o pomoc wtedy, bo tam już tam na napływali miejscu, tak. masowo ludzie, tak? Tak. A Merkel mówiła wtedy, nie, Dublin 3, czyli tam, gdzie przybył migrant, tam sobie radźcie. Mhm. Jak myśmy mówili, Węgrzy, my, cała Europa Środkowa, problemem są granice zewnętrzne. Dopóki tego nie załatwimy, nie uszczelnimy, nic tu się nie da zrobić. Żadne relokacje, żadne rozsyłanie po Europie, nic to nie da, bo będziesz miał cały czas napływ ludzi i możesz się rozsyłać aż do tego, aż ci się w ogóle, nie wiem, no... Cała Afryka tu A Węgry wtedy miały rzeczywiście realny problem. Tam był zalew. Dokładnie. I o ile Do mogę którego ją nie ma dziś. Rozumiem, że tak. jakby to nie jest zupełnie ta skala Nie. nieporównywalna. Mogę ją usprawiedliwić, że ona przez kilka tygodni rozładowała no bo tam mogłyby się straszne rzeczy dziać i na Węgrzech, i na Bałkanach. To potem trzeba było wszystko pozamykać, wysłać te sygnały, zreformować znacznie w ogromnej skali ten ich system socjalny, który przyciągał, zreformować również u siebie prawo azylowe, zacząć poważną debatę na ten temat, a tam przez następne 10 lat było małymi kroczkami te reformy szły, bo tam na przykład była rozszerzana lista państw bezpiecznych, te reformy takie właśnie, wiesz, ta papierologia była ukracana, tam te urzędy, które miały się tym zajmować, były rozbudowywane, coś robiono. Ale to nie było to, co by powodowało, że zostałby wysłany ten sygnał i koniec Willkommenskultur. I ten rząd Scholza chciał jeszcze bardziej to jakby ukrócić, czy zaostrzyć tę politykę migracyjną, ale oni też mieli swoich zielonych i swoich socjaldemokratów, chociaż naprawdę sporo zrobili i tam liczby spadały bardzo, no ale Merz, tam przecież były i zamachy na nożowników na obywateli i różne inne rzeczy, takie sygnały z gmin, które sobie przestają radzić, że to już nie był, że to nie chodziło o politykę migracyjną, tylko o kryzys migracyjny. No tam i też bardzo poczucie... Z tego opowiadał mi jeden znajomy, pewnie takiej historii jest więcej, ale potwierdź albo zaprzecz proszę, że w jednym z miasteczek, nie chcę to zmieniać, bo była pani burmistrz, chyba była właśnie z SPD, czy z partii na pewno z obozu rządzącego, nie mogła tego, bo jeszcze wtedy, to był początek, nie można było przyznać w ogóle, że jest jakiś problem, bo nie było problemu z migracją w Niemczech. Pisała dramatyczny list, który ktoś po prostu ujawnił gdzieś, czy ktoś to zobaczył po prostu do władz, że my sobie kompletnie nie radzimy, że jest dramat w mieście. Tak. A publicznie mówiła, nie, ale z Ornu... Tego, czy były dwa takie przekazy, to nie wiem na pewno, w sensie nie znam tej osoby, natomiast wiem, że taka metoda była, to znaczy Zieloni i SPD-owcy ogarnęli się dopiero wtedy, kiedy ludzie rządzący z ich ramienia w gminach, landach i krajach związkowych powiedzieli im koniec. Znaczy Nie możecie radzimy sobie, jak chcecie tak robić, to sobie ich wszystkich przyjmujcie w Berlinie. Tak. Niech stolica sobie z tym radzi, bo my mimo nie jesteśmy faszystami, robimy wszystko, oddajemy szkoły, różne rzeczy tu robimy, ale koniec, znaczy nie radzimy sobie. Potem doszły te zamachy i ta atmosfera w ogóle taka, wiesz, jeszcze na wschodzie konkurencji o wszystko z tymi ludźmi. Miejsca w szkołach, w internatach, o samo takie poczucie bezpieczeństwa. Kim ty się opiekujesz, polityku, który ja ciebie wybrałem? Tak.
Więc czy ty masz... ja rozumiem, że ten człowiek jest potrzebujący z tej Afryki. Ja rozumiem, że on ucieka ze strefy konfliktu, ale znaczy, dlaczego ja mam cierpieć na tym, jak ja jestem obywatelem tego kraju i czy ty nie tylko stawiasz na równi mnie, no bo to człowiek i to człowiek, ale ty jemu dajesz nawet jeszcze większe jakieś uprawnienia w różnych sferach niż mnie, obywatelowi. No i stąd się wzięła między innymi popularność AfD. No więc tak, kończąc wątek Merkel, ona do końca teraz również broni swojej polityki, mówi, że ten rząd źle robi, że to się źle skończy i tak dalej. Ja Merca bronić nie chcę. Oczywiście liczę na to, a ta ambiwalentność tego odczucia u mnie polega na tym, że ja się cieszę, że oni się ogarnęli, że to nie może tak być. I że oni byli tym magnesem przyciągającym, że oni coś z tym robią i wysyłają sygnał poza Europę, bo to jest mega ważne. Te selfie, które były z Merkel, to one przecież narobiły też tego takiego... Ona nas chce, jedźmy. Też wyobraź sobie, jaka to była siła tego obrazu, tak, prawda? albo żyjemy Kiedy w czasach mówimy obrazkowych. o selfie, które robiła sobie Angela Merkel z uchodźcami. Tak, znaczy one jej krążyły. robią. Tak. No tak, no ale, ale to ona się na to godziła, ten tak? sygnał szedł, tak. I teraz ona, która się nie chciała spotykać na początku kryzysu migracyjnego jeszcze w 2014 roku, co jej zarzucano w tych centrach uchodźczych. Potem totalna zmiana o 180 stopni polityki i teraz trzyma się tego, że to jednak tak musi być i tylko ja nie chcę, żeby to było moim kosztem. Znaczy jesteście tutaj petentem, drodzy Niemcy, bo jak powiedziałeś, duża część winy za to leży po waszej stronie, więc wy się musicie dogadywać z tą Francją, Danią, Polakami, Czechami i nie spychać na nas problem, tylko z nami się jakoś dogadać, żeby to załatwić. Kluczowe jest, powtarzam jeszcze raz, i musicie wziąć za to odpowiedzialność, Niemcy, bo to też jest wasza granica. Uszczelnienie granicy zewnętrznej. Czyli oni się powinni dokładać i optować, promować to w Unii Europejskiej i finansowe, i wszelkie inne wsparcie granicy, na przykład naszej łotewskiej, litewskiej i tak dalej na wschodzie. Że jak sobie teraz przypomnę to wszystko, co ta nieszczęsna Angela narobiła, mówisz o jednej historii, tak? To te selfie, które miały taką siłę, nie? Które spowodowało, no oczywiście były powody, tak? Że ci ludzie uciekali, mieli rozmaite powody. Była wojna, tak. Wojny, ale też po prostu chcieli żyć w lepszym świecie, prawda? To byli po prostu emigranci. Jak sobie przypomnieć Nord Streamy, jak sobie przypomnieć zamykanie elektrowni jądrowych, spowodowane tylko tym, że nastroje społeczne się zmieniły w jednym landzie. Ileż szkód narobiła ta kobieta, które są gdzieś się na nas wszystkie odbijały, prawda? No, Nord Stream to jest pasienie Rosji z miliardami euro za gaz, za co sobie mogły budować armię, która uderzyła na Ukrainę. I potem to zachowanie w czasie... Dobrze, ale pamiętaj też, że ona była bardzo mocno popierana i wewnątrz Niemiec. To nie jest jakiś dyktator, który został narzucony Niemcom, plus mega mocno popierana w Unii Europejskiej, tak? Tym gorzej dla nas wszystkich. Bo gdyby to było tak, że jest jedna osoba, prawda? Dobra, nie ma jednej osoby, problem się rozwiązał. Nie? To właśnie to tak jak, no nie porównuj do Putina, tak? Ale tak, w Rosji nie jest problem z Putinem, tylko z całą Rosją, nie? A Putin jest tylko emanacją tego. W Europie też. To był mainstream w Europie, także ona jeszcze w ogóle... Oczywiście, że tam podskórnie było oskarżanie jej o zwlekanie z naprawą kryzysu finansowego i że mega zarobili Niemcy na kryzysie euro, że i tak dalej, promowanie tego jakby wynaturzonej wersji Zielonego Ładu, bo tam, że musimy robić coś z klimatem, to oczywiście, że jest prawda, ale że no i tak dalej. Znaczy, to był po prostu, ona była królową, czy jak to mówiliśmy, cesarzową Europy. Tak. No i świetnie no i to wszystko udawało to. Te emocje są silne i teraz ludzie widzą to, co się dzieje na granicy, chociaż pewnie te obrazy są wyolbrzymione i zapewne są, jak mówisz, no ale emocje ludzi są takie, tak, że ludzie tak reagują i rząd musi coś z tym w końcu zrobić. Godząc te racje, mówię ci, tego pogranicza. Dobra, a to teraz co się tam teraz będzie działo? Czy co się dzieje może już teraz?
przyjeżdża sobie, dociera emigrant w jaki sposób, tak, do, nie wiem, tam 20 kilometrów za granicę niemiecką, tam go ktoś zatrzymuje, przechodzi tą procedurę, mówi, nie, drogi emigrancie, odsyłamy cię. No i odsyłają go do Zgorzelca do Zgorzelca. No w Zgorzelcu podchodzi polski pogranicznik i go kontroluje i co z nim robi? Nie mam pojęcia. Znaczy, jeżeli ten człowiek przejdzie przez ten pas 30 kilometrów, no to będą musieli go, jak go złapią, to będą musieli rozpatrzyć jego wniosek azylowy, jeśli będzie sprytnie powiadomiony tak o tym, że ma powiedzieć azyl i nie ma mówić praca i tak dalej, to będzie rozpatrywany. Jak złoży jakikolwiek inny wniosek albo o azylowy, ale tak nie do końca będzie on uzasadniony, bo właśnie powie o tej pracy, tak? No to i tak muszą rozpatrzyć, ale i tak muszą rozpatrzyć ten wniosek i zostanie już na terenie Niemiec, ale jeśli to będzie w tym pasie przygranicznym, no to oni go, rozumiem, nadal będą odsyłać. Nie wiem, co teraz ale będzie. Co, my możemy go, a my go powiemy nie. I będzie pas, wiesz, niczyjej ziemi i będą oni tam, nie wiem, obóz im tam zrobimy? Nie wiem, znaczy spytaj się Straży Granicznej, jak to będzie, bo to jest... A Straż Graniczna też nie jest niczemu winna, tak? Straż Graniczna, tu wspieramy Straż Graniczną bardzo, dzielnie pracują swoją pracę i szanują obowiązki bardzo. według tego, jakie mamy prawo. Dostanie teraz ogromne wsparcie, rozumiem, bo i żandarmeria, zdaje się, wojskowa i tam i policja. Nie wiem, jak to będzie załatwione, ale... Być może rzeczywiście trzeba było trochę wcześniej na to zareagować. Były interpelacje poselskie posłów u nas i cały czas była narracja taka i słuszna była narracja, bo czemu mamy się podkładać? Ja uważam, że ona była słuszna, że na razie jest tak, że się dogadujmy, tak? Dogadujmy się jakoś z Niemcami, że to, co zgodnie z prawem przyjmujemy, tych ludzi, to, co niezgodnie z prawem nie będziemy przyjmować i oni muszą sobie coś zrobić, ale jeżeli jest tak rozszerzające to pojmowanie tego odsyłania z samej granicy, czyli de facto niewpuszczania do Niemiec, że to jest na takim szerokim pasie, no to my rzeczywiście nie za bardzo mamy wyjście i po prostu no, te kontrole chyba są uzasadnione. No. I ten polepszenie relacji polsko-niemieckich, które miało się zdarzyć najpierw, jak Tusk wygrał wybory, potem jak Merz wygrał wybory. No, tam to nie będzie tylko ten problem, ale oczywiście to jest jeden z problemów do kamyczka, tak, do tego ogródka, nie do kamyczka, jeden z kamyczków do ogródka pełnego problemów. Tak, to będzie na pewno duży problem, no bo też jest chyba, zdaje się, rozczarowanie duże po naszej stronie, że to się nie dało tak załatwić, żeby no właśnie polubownie, czy usiąść przy stole. Przecież, wiesz, no... Niesamowitą sprawą było to, że Merz w dniu przyjazdu do Polski, pierwsza wizyta, były takie huczne zapowiedzi, że Merz, prawda, zaraz po zaprzysiężeniu pojedzie i do Polski, i do Francji. To się stało i w tym dniu musiał dzwonić do swojego ministra spraw wewnętrznych, żeby wstrzymał na kilka godzin to nowe rozporządzenie, które on wprowadził, że nie reagujemy na azyl. Jak jest kobieta w ciąży i rzeczywiście dzieci, to owszem, może złożyć wniosek o azyl, ale jak nie, no to tak róbcie, żeby nie składali tego wniosku. I wiadomo było, co się stanie wtedy na naszej granicy i on musiał dzwonić do niego, żeby to zahamował na kilka godzin, bo właśnie kanclerz składa pierwszą wizytę, no a tu jest dym po prostu, że wielkie medialne doniesienia w Niemczech, że już odzyskujemy kontrolę na granicach, bo właśnie zostało wprowadzone takie rozporządzenie MSW. No to znaczy większego faux pas, czy jakiegoś takiego bezmyślności, to trudno sobie wyobrazić, a przecież to nie wszystko, tak? Mamy jakieś tam różne inne problemy. Zresztą widzę po tej ofensywie miłości Merza w stosunku do nas w kampanii wyborczej, gdzie on zawsze nas ustawiał w tym rzędzie z Wielką Brytanią i oczywiście Francją, że to dwaj najważniejsi sąsiedzi, Francja i Polska, ale z Wielką Brytanią będziemy tutaj w bezpieczeństwie i tak dalej. Po tej ofensywie widzę
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to być może to E5 jest podtrzymane, czyli ta, wiesz, właśnie te państwa, które wymieniłam, ale do tego jeszcze Włochy i Polska, które będą tutaj ogarniać, powiem tak brzydko, bezpieczeństwo europejskie, wraz oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, ale już w tym takim jądrze na przykład, które ma zawiadywać sprawami związanymi z Ukrainą, zarówno bezpieczeństwie, jak i innymi, gdzie on mówił to w kampanii wyborczej, to potem już tego nie było i tego nie widzę. On tu chce bardziej działać bilateralnie z Ukraińcami, czy być może w tym trójkącie takim z Francuzami, ale nas już tutaj nie widzę. Więc Czyli widzę tradycyjnie taki samolot powód, lecący na Ukrainę nie może lecieć, tak, ale niekoniecznie musi się zatrzymywać w Polsce. Nawet jak się okazało w Salonce, nie trzeba jechać. tak, to w ogóle było jakaś. No widzisz, no to jest następna taka sytuacja, której kompletnie niezrozumiała, znaczy ja to akurat rozumiem i ty pewnie też, ale niezrozumiała sprzeczność w narracji, tak? Jak już masz taką narrację jakąś, no to fakty zderzone z taką narracją są tragiczne dla twojego wizerunku w tym kraju, o którego względy podobno zabiegasz. Tak. Mówię o Mercu, więc A dlaczego tak się stało wtedy? nie wiem, to pytaj się tych, którzy wiedzą, czy to prawda, jak to się stało i czy to jest... Znaczy ja ci coś powiem. Moja diagnoza jest taka jak zawsze. Niemcy są graczem globalnym. Tak się widzą. Ostatnio posmutnieli troszkę, bo sprawy Izraelu, Iranu i tak dalej były załatwiane poza Europą i w ogóle poza nimi. A to jest też bardzo znaczące, Więc, nie? tak, Nikt więc Netanyahu już nie musi dzwonić do Europy. Więc Nie dzwonił dostali do nikogo. Tyczka w nos, a już nie powiedzieć fangę w nos, żeby i powiedziano im, nie potrzebujemy was do żadnych rozmów tutaj. To było bardzo bolesne, ale mimo to oni się widzą jako gracza globalnego. To jest globalny gracz, takie mają poczucie i oni w związku z tym będą układali ten nowy porządek międzynarodowy, jeśli on powstanie, wyłoni się jakoś, z tymi dużymi graczami. To będą Stany Zjednoczone, które nadal są głównym partnerem Niemiec i tak będzie i o to będą Niemcy zabiegać i staną na głowie i na uszach i na rzęsach, żeby tak było. I stanął i był Merz Był i u bardzo Trumpa, dobrze ta wizyta zanim wyszła. polski premier tam dojechał. Tak, byli mnie mega zaniepokojeni tym, jak to będzie. Strasznie się tej wizyty bali, ale ona wyszła bardzo dobrze i po niemiecku, w sensie na niemiecką modłę. Tam było wszystko Co to tak, jak znaczy? trzeba. To znaczy, że panowie się zrozumieli. Może nie było łapania się za kolanka jak z Macronem, ale chemia jest dobra. Widać, że tutaj będzie współpraca. Oczywiście, że wisi nad Niemcami groźba ceł, prawda, bo Trump tym będzie grał, ale są kanały do komunikacji, dogadywania się. Usunięto pana ambasadora, który tam był jeszcze za czasów Zielonych i SPD włożony, który powiedzmy bruździł, że tak brzydko powiem, i pisał różne niefajne rzeczy na Trumpa. On nawet nie brał udziału w przygotowaniach do tej wizyty. Został zmieniony, tak? Tak, będzie zjeżdżał. Tam jest mnóstwo kanałów komunikacji, zawsze były. To jest to, czego my nie mamy. Znaczy ten potencjał nie tylko finansowy niemiecki, ale ta sieć ich powiązań, więc oni będą oczywiście to wykorzystywać. Oni będą grali główną rolę w partnerstwie, jakby ono nie wyglądało, z Ukrainą. Przecież Ukraina się orientuje na Niemcy, na Wielką Brytanię i tak dalej, nie na nas. Oni będą... chcą grać w tym, no brzydko powiem, bo to w zasadzie taka AfD-owska narracja, tym koncercie mocarstw, tak? Oni widzą, że to idzie w kierunku takiego wagi siły i już wiedzą, że to nie tylko ekonomiczna siła, jak przez lata im wmawiano, że oni muszą być silni ekonomicznie, to reszta się załatwi, bo się załatwi siła polityczna przy okazji, siłę taką ideologiczną czy interpretacyjną to oni mają, czyli mówią ci, co jest co, tak? Że demokracja to jest taka definicja, a konserwatyzm to jest inna. Więc do tego dojdzie teraz jeszcze siła militarna, bo Tu bardzo dużo o wartościach. Zawsze. Tak. Bo skonstatowali, że bez tego się nie da w obecnym świecie. W związku z tym zdjęli sobie z
szyi tę pętlę niemożności zaciągania długów. Wiesz, że jeszcze w Tak. starym Bundestagu Merz to załatwił, mimo że nowy był już wybrany. W A związku twoim z tym zdaniem oni rzeczywiście oni będą wzmacniać armię? Będą Tak? wzmacniać Teraz to armię, jest. dlatego właśnie, że im się to opłaca. Nie dlatego, że tam, nie wiem, coś, tylko dlatego, że uważają, że ten komponent jest ważnym w tym, żeby być mocarstwem. Przynajmniej tej średniej wielkości. I polityka, i ekonomia, więc trzeba naprawić gospodarkę. Dlatego powiedziałam, że te sprawy nie są aż takie ważne. Teraz, wiesz, trzeba gospodarkę postawić na nogi. Ale uważasz, że I będą ideologia, i polityka to są wszystkie elementy, które sprawią, że oni mają być tym globalnym graczem. Będą w tę stronę iść. A uważasz, że będą w stanie, będą chcieli i będą w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o pomoc sprzętową dla Ukrainy? Właśnie Nie, rozmawiamy w dniu, w którym... Nie, no to jeszcze długo nie, ale na przykład to, że zasługą Putina i Trumpa niestety, muszę tak powiedzieć, jest to, że ten filar europejski NATO zaczyna stawiać się na nogi i ja wierzę w niego, to znaczy ja uważam, że nie tylko wierzę w NATO, przepraszam bardzo państwa, nie wiem gdzie tu mówić, ale, bo słyszałam takie, wiesz, są takie w ogóle, wiesz, że to przecież nie tylko Macron i inni politycy mówili, że to w ogóle jest kaput, tak, że już się nie da podnieść. Tak. Ale że ten, nie tylko, że NATO będzie odgrywało rolę, ale że ten filar europejski NATO, mam nadzieję, zapowiedział wzmocnienie. Pytanie, czy będą NATO. czekać do 2035 roku i dopiero w grudniu 2034 podniosą do 5%, czy zaczną to robić wcześniej? Słuchaj, ale w ogóle to, że Ale oni chcą Taurusy, wydawać ale Taurusów na razie? Nie, na razie nie, bo to jest, są. wiecie, bo to jest kontynuacja Scholza, tylko bardziej energetyczna. Znaczy on jest więcej mówi tego, co ludzie chcą usłyszeć, jest bardziej zdecydowany, pokazuje ludziom w Niemczech, że odzyskuje sterowność w kraju, że państwo jest sprawcze i tak dalej. Znaczy generalnie pokazuje, że Niemcy wracają na europejską i międzynarodową scenę polityczną jako gracz i on będzie to starał się umacniać. Komu się będzie nie podobało, to do widzenia, ale to będzie robił. To jest jego takie główne przesłanie. Bardzo ci dziękuję. Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, podcast Niemcy w ruinie. Ze znakiem zapytania. Ze znakiem zapytania. Dzięki. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję państwu. Napiszcie o tym, co sądzicie. Czy uważacie, że damy sobie radę z ustabilizowaniem sytuacji na granicy? I przypominam o tym, że mamy 10 miejsc w Szkole Przywództwa w następnej edycji dla słuchaczy Układu Otwartego. Mail i adres strony internetowej w opisie pod nagraniem znajdziecie. Dzięki, do następnego razu. Nagraj to w blisko.